177, 180, 144. Witam na kanale Dziewiąta Lotka. Mistrzostwa Świata to już jutro. I czas na oczywiście typy, ale nie będę w tym roku typował sam. Uznałem, że jak co jakaś ważniejsza impreza, potypuję sobie z gośćmi, dlatego nie tylko ja, ale również goście, których usłyszycie, pokompromitują się razem ze mną. Wybrałem w tym roku na te mistrzostwa kategorie praktycznie te same co zwykle, czyli mistrz świata, znaczy zwycięzca turnieju w tym przypadku, finalista, czarny koń, rozczarowanie i jak daleko zajdzie Krzysztof Ratajski. Tu już mogę od razu zaspoilować, że raczej nie spodziewajcie się Krzysztofa Ratajskiego jako mistrza świata albo finalisty. Raczej próbujemy realnie podejść do sprawy. No chyba, że nas Polak zaskoczy. No to nie przedłużajmy. Kto będzie mistrzem świata? Typuję jako mistrza świata Gerwyna Price'a. Jego rok był bardzo dobry. Co prawda wygrał tylko Grand Slam of Darts, ale uważam, że awansowanie poza PC Finals w każdym turnieju do najlepszej ósemki o czymś świadczy. Gdyby nie koronawirus, Premier League myślę, że zawojowałby stawkę. W tym roku jest jednym z lepszych darterów, a jego ambicje sięgają tak wysoko, że chce być na poziomie Phila Taylora. Ja mu w tym pomogę, dlatego stawiam, że obroni swój tytuł i zostanie mistrzem świata. A jak typują moi goście? Witam serdecznie, tutaj Filip Zieliński z Przeglądu Sportowego. Zostałem poproszony o typy na zbliżające się Mistrzostwa Świata PDC. Więc jeżeli chcecie zbić fortunę u bookmacherów, to głosujcie dokładnie odwrotnie niż ja to zrobiłem. Według mnie mistrzem świata będzie Gerwyn Price. Cześć, tu Artur Michalak, Let's Play Darts Polska. Proszono mnie o oddanie swoich typów na nadchodzące Mistrzostwa Świata, więc chciałbym się podzielić z Wami moimi spostrzeżeniami. Mistrz Świata, bardzo ciężka kwestia w tym roku. Wydaje mi się, że stawka jest wyrównana jak nigdy, ale mam wrażenie, że odpowiedź na to pytanie poznamy już 1 stycznia, kiedy Gerwyn Price zmierzy się z Johnem Claytonem, ponieważ widzę finalistę i zwycięzcę tego turnieju właśnie wśród tej pary i całym sercem jestem, aby tym razem Johnny Clayton był górą w tym starciu walijskim i ostatecznie to on zdobył swoje pierwsze mistrzostwo w karierze, ponieważ ma za sobą znakomity sezon i to byłoby piękne zwieńczenie tegoż sezonu. Kuba Okietek, 5 pytań, 5 odpowiedzi przed Mistrzostwami Świata PDC. Pierwszy mistrz świata, mój typowany mistrz świata. Będzie to ktoś z pierwszej ćwiartki. Prawdopodobnie Price albo Johnny Clayton. Nie będę tutaj sił się na jakieś wielkie rzeczy. Czasami te najłatwiejsze odpowiedzi są najwłaściwsze, więc któryś z Walijczyków, myślę, że nawet jeśli powinie się któremuś noga po drodze, to i nazwisko takie jak Michael Smith, czy no raczej tylko Michael Smith może jeszcze ewentualnie po to zwycięstwo sięgnąć, ale no będzie to ktoś z pierwszej ćwiartki, prawdopodobnie któryś z Walijczyków. Serdecznie, nazywam się Jarek Kowalczyk. Za chwilę Mistrzostwa Świata, pewnie wielu z nas nastawia się na ogromne emocje, a emocje są wtedy największe, jeśli dobrze gra Polak, a wiemy, Krzysztof Ratajski oczywiście wystąpi w tych Mistrzostwach Świata, ale miejmy nadzieję, że będzie kilka niespodzianek, ale przede wszystkim, że będzie bardzo dobry poziom. Jeśli chodzi o mistrza świata, no ja bym szukał kogoś z walijskich smoków. Z uwagi na to, że panowie są w jednej ćwiartce, no to we dwóch nie uda im się niestety dojść do finału. Mówię niestety, bo rzeczywiście i gra Price'a i Claytona w tym roku robiła na mnie ogromne wrażenie, więc zostawię tylko wiadomość, że jeden z dwóch Walijczyków powinien zostać mistrzem świata według mojej skromnej osoby. Witam widzów kanału Dziewiąta Lotka, z tej strony Arek Salomon z darts.pl. Dostałem okazję do tego, żeby po raz kolejny udowodnić, jak bardzo nie znam się na darcie, jak bardzo dart jest nieprzewidywalny, a to jest okazja, z której zawsze warto skorzystać, a więc zacznijmy typowanie. Co typujemy? Pierwszy punkt to mistrz świata, drugi finalista, no to się ze sobą poniekąd łączy.
no chciałbym być odkrywczy i powiedzieć tutaj coś nowego i przełomowego, ale chyba nie za bardzo się da. Patrząc na górną część drabinki, no to oczywiście tutaj na pierwszy rzut oka od razu widać, kto powinien nią rządzić. Gervin Price i Johnny Clayton. Obaj Walijczycy są w tej samej ćwiartce, czyli już w ćwierćfinale. Jeśli oczywiście po drodze będą w stanie pokonywać kolejnych przeciwników, to już w ćwierćfinale ze sobą się zmierzą i wydaje mi się, że ktoś z tych dwóch panów będzie z tej górnej połówki drabinki triumfował, bo w kolejnej ćwiartce mamy już Jamesa Wade'a, mamy Dimitriego Vandenberga, Joe Callena. Wydaje się, że zawodnicy na ten moment, którzy jednak nie powinni jednak zagrozić czy to Claytonowi, czy to Price'owi w takiej optymalnej formie. I wydaje mi się, że zwycięzca tego pojedynku nie tylko będzie finalistą, ale też powinien zostać wygranym całego turnieju. No tak to wygląda przed turniejem. Obaj panowie w tym sezonie, obaj Walijczycy w tym sezonie w kapitalnej formie i powinni w Aleksandra Palace to potwierdzić. A jeśli chodzi o drugiego finalistę, tutaj trzeba zerknąć na tę dolną część drabinki. I guess Gervin Price will defend his title successfully. Even though I can see him having problems in the first couple of games, I think he will be hard to beat after the Christmas break. Last year's experience will help him massively. Drugie pytanie. Kto będzie finalistą Mistrzostw Świata? W swoich pierwszych typach stawiałem na Petera Wrighta, jednakże uznałem, że ten typ może być lekko zbyt optymistyczny, dlatego postawię na Michaela Van Hervena. To musi być w końcu turniej, na którym się przełamie i awansuje do finału. Jego jedyny turniej zakończył się porażką. Niestety Rob Cross pokonał Michaela Van Hervena w European Championship i niestety wydaje mi się, że Van Herven będzie musiał ulec Walijczykowi również w finale Mistrzostw Świata. Holender musi spiąć, za przeproszeniem, 4 litery, aby zagrać w końcu dobry turniej, bo zaczyna mu uciekać czołówka. Jak stawiali inni? Który w finale pokona Petera Wrighta. A jako finalistę tutaj może wielu zaskoczę i może zszokuje, ale z dolnej drabinki nie typuję ani Petera Wrighta, ani Michaela Van Gervena, ani nawet Roba Crossa czy Gary'ego Andersona. Moim zdaniem drugim finalistą będzie Ryan Searle. Anglik, który pokazywał się ze znakomitej strony. Patrząc na jego drabinkę, jeśli zdoła pokonać danego Noperta, potem będzie miał Petera Wrighta, potem prawdopodobnie Aspinalla, José de Souza. Mam wrażenie, że jest w stanie pokazać kolejny raz swoją doskonałą dyspozycję i to Anglik będzie małym zaskoczeniem w tych mistrzostw. Drugi punkt to jest finalista. Finalista ktoś dla odmiany z ostatniej ćwiartki numer 4. Bardzo silna ćwiartka, dużo nazwisk dobrych. Myślę, że nawet Luke Humphries może dojść do finału tych rozgrywek, bo dlaczego nie, ale będzie to albo Michael Van Gerven, albo Rob Cross według mnie. Prawdopodobnie Michael Van Gerven, tak bym obstawiał, jeśli ktoś już z tej ćwiartki ma wyjść, a tak obstawiam to raczej Holender. W ogóle marzyłby mi się finał Gervin Price, Michael Van Gerven. Myślę, że to byłoby świetne widowisko, kolejny element bardzo dużej rywalizacji, które może nam zdominować na lata PDC, więc tak, finalistę obstawiam Michaela Van Gervena. Jeśli chodzi o finalistę, no to skoro mamy już walijskiego smoka w finale, według mnie to z powrotem ten rok, te mistrzostwa, to z powrotem czas wielkiego Michaela Van Gervena, więc uważam, że on będzie potykał się w finale z którymś z Walijczyków. Jeśli chodzi o drugiego finalistę, tutaj trzeba zerknąć na tę dolną część drabinki. Tutaj już sytuacja jest dużo bardziej chyba ciekawa i niespodziewana. Michael Van Gerven oczywiście jest obecny w tej części drabinki i jego bym stawiał jako faworyta do tego, żeby awansować do... In my opinion, Rob Cross has the potential to be the beaten finalist. I would back him to defeat Van Barneveld in round 2 with an incredible performance and to take confidence from that game into the next rounds, even to beat Van Gerven and Wright potentially. Kto będzie czarnym koniem mistrzostw? Wyszedłem z założenia, że ciężko mi typować wśród rozstawionych czarnego konia. To byłoby
nierealne, a zarazem niezbyt ciekawe. Dlatego postanowiłem, że wytypuję kogoś z kwalifikantów proturowców. Dlatego mój typ idzie na Rossa Smitha. Ross Smith miał ze sobą bardzo dobry rok, zdarzało mu się zagrać fenomenalne mecze, jednakże wszystko zależy od jego psychiki. Jeżeli pokona Jeffa Smitha, myślę, że w drugiej rundzie ma realne szanse na pokonanie Stephena Buntinga. Jeżeli pokona Buntinga, przed nim jest bardzo dobra droga nawet do 4. rundy. Dlatego mój typ idzie na Dartera, który wychodzi przy Tub Humping. Zespole Tub Humping. Niespodzianką, czarnym koniem turnieju będzie Alan Sutar. A kogo widzę jako czarnego konia? Bardzo, bardzo ciężka kwestia, ale patrząc na układ drabinki, wydaje mi się, że kimś takim może być Kaylan Ritz. Oczywiście Brendan Dolan pokazywał się ze świetnej strony w ostatnich tygodniach, ale po cichu myślę, że to Anglik może tam sporo namieszać w trzeciej ćwiartce i właśnie jego typuję co najmniej do ćwierćfinału. Czarny koń rozgrywek. Ktoś prawdopodobnie z ćwiartki numer 3. Bardzo dużo nazwisk, które mogą spłatać figla. Uważam, że w ogóle tutaj ani Peter Wright, ani José de Souza nie dobrną do ćwierćfinału. Żaden z nich tam się nie zamelduje. Damon Heta, Ryan Searle, Danny Noppert, Nathan Aspinall, Dolan może trochę mniej, chociaż ostatni turniej bardzo dobry w jego wykonaniu, ale szczególnie bym się skupił tutaj na nazwiskach Searle Noppert. Według mnie zwycięzca tego meczu w trzeciej rundzie, bo tak obstawiam, że obaj tam się znajdą. To jest murowany półfinalista. Według mnie. Czarny koń. No tutaj kilku czarnych koni wystartowało do tego wyścigu. Patrząc na skład, zawieszam się na 2 nazwiskach. Jeden to Luke Humphries. No on ma w ćwiartce Gerwena oczywiście, więc jeśli dojdzie do ćwierćfinału, a myślę, że ma na to ogromne szanse, pomimo tego, że już w trzeciej rundzie przy wygranej spotka się z Chisnallem, ale uważam, że Humphries może tutaj zaszokować. Drugie nazwisko, które mi się nasuwa a propos wyboru czarnego konia, no to Danny Noppert. To ma związek z rozczarowaniem. Noppert jest w ćwiartce z Wrightem, który pomimo ostatniego sukcesu uważam, że nie zaszaleje w tych mistrzostwach. Raczej powtórzy słaby wynik z ostatnich mistrzostw świata. Więc szykowałbym Nopperta na wygranie tej ćwiartki, co za tym idzie jako kolejny typ na czarnego konia. Kolejna sprawa to jest czarny koń. Czarny koń imprezy. Z takich powiedzmy bardziej oczywistych wyborów, no to też zerkałbym tutaj na tę dolną część drabinki i na danego Nopperta i Ryana Searle'a. Oni, jeśli wszystko pójdzie po ich myśli, zmierzą się ze sobą w trzeciej rundzie, a w czwartej może ich czekać pojedynek z Peterem Wrightem i wydaje się, że obaj są w stanie ograć Petera Wrighta i dojść nawet do ćwierćfinału, a potem nawet do półfinału. Tutaj ta ćwiartka, tu może dziać się dużo ciekawego i może być też sporo niespodzianek. Że oprócz nich taki może też może zaskakujący wybór, jeśli chodzi o zaskoczenie, Joe Cullen, bo oczywiście nikt się nie zdziwi, jeśli Joe Cullen tutaj dojdzie daleko. No ale właśnie może to jest ten moment, żeby Joe Cullen doszedł daleko, bo w tych mistrzostwach świata dla Cullena wcale tak różowo i kolorowo do tej pory w karierze nie było. Brendan Dolan would be my tip for the dark horse. He has proven at the Players' Championship finals that he can't only perform on the Pro Tour, but also on stage. If he gets the better of Ritz, I would also fancy him to reach at least the quarters. Kto będzie rozczarowaniem mistrzostw? Postawię kontrowersyjnie. Nie będzie to według mnie Glendarant, bo Glendarant to zbyt banalny typ, żeby na niego postawić. Będzie to dla mnie Dimitri Vandenberg. Od czasu porażki z Fallon Sherrock w Nordic Darts Masters nie prezentuje wybitnej gry. Ten rok nie był dla niego jakiś zbyt udany, poza finałem matchplaya, a tak naprawdę od złapanie koronawirusa spowodowało, że tegoroczne PC Finals może zaliczyć do naprawdę nieudanych. Mistrzostwa świata również według mnie nie będą jakieś bardzo udane w wykonaniu Belga,
a jeżeli Belg odpadnie już w drugiej rundzie, to zarazem Krzysztof Ratajski może mieć dużo prościej w awansie na kolejne rundy. Rozczarowaniem James Wade. Jeśli chodzi o największe rozczarowanie, to cóż, no najłatwiej byłoby oczywiście wskazać Glena Duranta, ale jak wszyscy wiemy, Anglik nie może od dawna wrócić do swojej świetnej formy, więc nawet nie biorę tego pod uwagę, że może wygrać nawet jakikolwiek mecz. To byłoby dla mnie spore zaskoczenie. Jeśli chodzi o negatywne zaskoczenia wśród pozostałych rozstawionych, wydaje mi się, że takim zawodnikiem może być Dimitri Van den Berg. Belg pokazywał bardzo nierówną dyspozycję w ostatnich tygodniach, a rywalizacja czy to z Florianem Hempelem, czy z Martinem Schindlerem w drugiej rundzie to może być bardzo, bardzo niebezpieczna konfrontacja dla młodego Belga. Rozczarowanie. Nie podejmę się typowania rozczarowania z tego względu, że przed turniejem każdy ma carte blanche. O rozczarowaniach będziemy mówić po zakończonym turnieju. Nawet nie skorzystam z zagrania na pustą bramkę i nie obstawię tutaj Glena Duranta, bo dawno go nie widzieliśmy, więc może i on zbudował jakąś dobrą formę na te mistrzostwa, więc absolutnie nie obstawiam nikogo. Każdy z czystą kartą startuje do tych rozgrywek i niech się każdemu, wiecie, dobrze, a kto rozczarował, będziemy mówić po turnieju. No i rozczarowanie, tak jak mówiłem, Peter Wright. Nie wierzę w jego formę za bardzo. Aspinall nie błyśnie. Cross również bym mocno na niego nie stawiał. Następnie na rozkładzie mamy rozczarowanie. No, jeśli chodzi o rozczarowanie, to tak znacząco spoglądam w kierunku Petera Wrighta. Co prawda Szkot podchodzi do tych mistrzostw świata w dobrym humorze, bo przecież wygrał Players Championship Finals, ale powiedzmy sobie szczerze, że tam też ta gra Szkota nie wyglądała jakoś olśniewająco. I generalnie ten jego sezon jest taki mocno nierówny i chwiejny. Potrafi zagrać kapitalny turniej, tak jak matchplay, kiedy właściwie nie było na niego mocnych. Absolutnie nikt nie był w stanie nawet zbliżyć się do Petera Wrighta. A potrafi zagrać jednak taki turniej troszkę bezbarwny. A ta drabinka jego naprawdę, no to jeszcze druga taka postać, która myślę może zawieść, to James Wade. Z Jamesem Wade'em trochę podobnie jak Peterem Wrightem, on miał w tym sezonie dobre fragmenty, trochę mniej miał tych dobrych fragmentów niż Peter Wright, ale też miał takie długie fragmenty, w których mocno irytował swoją grą, w których był... I think Michael van Gerwen will not be pleased with his results, just looking at the draw he got. He won't have any problems with Barstow or Norman Jr. for me, but I really fancy Chris Dobie to beat the Dutchman if he continues his strong form. Jak daleko zajdzie Krzysztof Ratajski? Krzysztof Ratajski według mnie zajdzie do trzeciej rundy. Pokona bez problemu Lenola Rupaszmy, jednakże w trzeciej rundzie może mieć problemy. W swoim normalnym typowaniu pierwszym stawiałem, że Krzysztof Ratajski awansuje aż do ćwierćfinału. Jednakże tutaj wydaje mi się, że może mieć problemy z Mervynem Kingiem lub z Ryanem Joyce'em, którym należy również pamiętać, że jest nieobliczalny. Dlatego postawię trzeźwo na tylko i wyłącznie trzecią rundę. A Krzysztof Ratajski zakończy swój udział na ćwierćfinale. Krzyśka czeka najpierw mecz ze Steve'em Lennonem albo Mandarsem Razmą. Tutaj wydaje mi się, że trochę większe szanse ma Łotysz, ale stawiam na Krzyśka Ratajskiego w tym spotkaniu. Potem Mervyn King albo Ryan Joyce. Trudno powiedzieć, który z Anglików wyjdzie zwycięsko z tej batalii. Natomiast wydaje mi się, że to może być już ciężki orzech do zgryzienia dla Krzyśka. To będzie mecz rozgrywany już po świętach, długa przerwa. Trudno powiedzieć, jak do tego meczu, w jakiej dyspozycji przystąpi Krzysiek. I boję się, że na tej trzeciej rundzie to się wszystko skończy. Gdyby jakimś cudem udało mu się przejść tą rywalizację, to widzę go nawet w ćwierćfinale, czyli niejaką powtórkę sprzed roku, ale będąc realistą,
w tym roku widzę Krzyśka w trzeciej rundzie. I to chyba tyle z mojej strony. Dzięki. Ostatnie, jak daleko zajdzie Krzysztof Ratajski w tych rozgrywkach? W zeszłym roku przed Mistrzostwami Świata równie słabo układało się Polakowi, a wiemy jak zakończył i myślę, że tutaj historia będzie podobna, choć na każdym kroku nie będzie miał łatwych zadań, mam wrażenie, w tych pierwszych fazach, szczególnie w tej pierwszej swojej rundzie, czyli w drugiej. Lennon albo Razma to jak na losowanie drugiej rundy to nie jest dobre losowanie według mnie, ale wydaje mi się, że dużo będzie uzależnione tu od losów Dimitriego Vandenberga, który jeśli nie potknie się w drugiej rundzie, a myślę, że w drugiej rundzie ma największą szansę na to, aby przedwcześnie zakończyć swój udział w Mistrzostwach Świata, no to jeśli Dimitri Vandenberg będzie zgodnie z planem wygrywał, to myślę, że przygoda Krzysztofa zakończy się właśnie na Dimitrim, na czwartej rundzie. To będzie jego maks. Jeśli Dimitri Vandenberg odpadłby albo z Florianem Hempelem, albo z Martinem Schindlerem, co według mnie jest prawdopodobne, myślę, że Krzysztofa w tym wypadku wtedy stać na to, aby awansować do ćwierćfinału ponownie. Jeszcze raz, co się w tym ćwierćfinale ułoży, to już pewnie za duże wybieganie w przyszłość, ale patrząc na jego ćwiartkę i na to, kto jest po drugiej stronie, a są tam nazwiska z rozstawionych: Van der Voort, Whitlock, Wade, który miewa wzloty i upadki, Joe Cullen, no wydaje się być chyba najsilniejszym mimo wszystko z tego grona, to naprawdę wtedy droga znowu będzie otwarta, więc uzależniam to od losów Dimitriego Vandenberga, czyli minimum czwarta runda, tak bym obstawiał Krzysztofa Ratajskiego, niech to będzie taki ostateczny typ, a jeśli coś się w międzyczasie zmieni, no to tylko na korzyść Krzysztofa Ratajskiego. Takie są moje przewidywania na Mistrzostwa Świata. No i najmilszy moment typowań to nasz rodzynek Krzysztof Ratajski. No nie rozpieszczał nas w drugiej połowie roku. Pierwsza część roku naprawdę bardzo dobra. Ćwierćfinały, dobre występy. I ostatnio się trochę posypało. Wiem, że dużo trenuje, wiem, że się mocno przygotowuje do tych mistrzostw, wiem, że ma duże aspiracje. A ja raczej oglądając jego występy jestem zawsze wielkim optymistą. Uważam, że wygra swoją ćwiartkę, więc wygra ćwierćfinał. Co dalej? Nie wiem, tu byłbym ostrożny, ale na pewno będzie w ćwierćfinale według mnie i na 51% go wygra. To chyba wszystko, jeśli chodzi o te Mistrzostwa Świata. Serdecznie zapraszam do oglądania w trakcie transmisji. Postaramy się z Kubą zrobić kawał dobrej roboty. Pozdrawiam serdecznie. I na koniec kwestia Polaka Rodaka, kwestia Krzysztofa Ratajskiego. Jak daleko dojdzie w tym turnieju Krzysztof Ratajski? Pytanie niezwykle trudne. Jak zwykle można powiedzieć przy okazji darta trochę musimy wróżyć z fusów, bo po prostu nie wiemy, jaką twarz Krzysztof Ratajski pokaże w Aleksandra Palace. Jeśli pokaże tę twarz z turniejów telewizyjnych z początku roku, to ja jestem o Krzyśka w miarę spokojny, to znaczy oczywiście no pewnie Polak nie podbije nam tutaj Aleksandra Palace, czego oczywiście mu z całego serca życzę, ale jeśli zagra na swoim dobrym poziomie, to czwarta runda stoi dla niego naprawdę otworem, bo w drugiej rundzie starcie otworem generalnie z tymi najlepszymi na dużych imprezach. No myślę, że poza czwartą rundę bym nie wybiegał. Nie widzę, nie typowałbym powtórzenia sukcesu z ubiegłego roku i drugiego z rzędu ćwierćfinału, dla Polaka. No ale dobra, powiem odważnie, czwarta runda, ale będąc całkowicie szczerym, nie zdziwię się, jeśli to będzie też druga runda, bo widzieliśmy też w tym sezonie Ratajskiego anemicznego, apatycznego, też nie najlepiej grającego i jeśli zobaczymy tę gorszą twarz Polaka, którą pokazywał czy to na Grand Slamie, czy to na Players Championship Finals, to i Madars Razma i z nim dziękuję ślicznie. To były moje typy, będzie można z tego rozliczyć po turnieju. Zapewne nic z tego, co powiedziałem, nie okaże się prawdą, ale taki już jest dart i za to go kochamy. Jest nieprzewidywalny i często potrafi płatać nam figle. Ratajski hasn't had luck with the second round opponents, but I can see him surviving that round. And if he does, everything is possible in this section.
he will also be too strong for King in the last 32, and I can see him getting past the next round, but for me, he might be beaten by James Wade in the quarterfinal. Bardzo dziękuję moim gościom, Arkowi, Filipowi, Kubie, Arturowi, Jarkowi oraz Filipowi Wolfowi, gościowi specjalnemu z zagranicy, za wytypowanie Mistrzostw Świata. Zachęcam do łapki w górę, pisania komentarzy, subskrybowania 9. lotki oraz oglądania Mistrzostw Świata razem ze mną, gdyż planuję po każdym dniu Mistrzostw Świata robić godzinnego streama podsumowującego dany dzień. Także bądźcie ze mną, bądźcie na czacie, bądźcie na Twitterze, wszędzie gdzie się da. Do usłyszenia, cześć!